poprzednich odcinkach przedstawiłem wam, jak ja widzę fabułę oraz dubbing w Gothicu Remake. Nie da się ukryć, że te dwa elementy odgrywają dość istotną rolę w tym, jak odbieramy pierwszą część gothicowej serii. Dlatego dzisiaj omówię również istotny element jedynki, który jednak powinien ulec zmianie. Mowa oczywiście o świecie gry. W niedawnym materiale o niemal idealnym świecie w dwóch pierwszych Gothicach przedstawiłem wam swoją analizę dotyczącą otwartych światów oraz tego, dlaczego to właśnie w dwóch pierwszych odsłonach grywalny świat jest niemal idealny. W komentarzach zwracaliście uwagę na fakt, że mapa w drugim Gothicu faktycznie jest niemal idealna, tak w przypadku pierwszej części zasługuje ona na małe przebudowanie. W swoich materiałach wspominałem o tym wielokrotnie, jednak nigdy specjalnie nie poświęcałem tej tematyce za wiele czasu, dlatego dzisiaj przeanalizujemy, co można by zmienić w projekcie świata gry z pierwszej części, tak aby grało się jeszcze lepiej niż w oryginał. Alchemia zdaje się dwoić i troić w pracach nad Gothiciem Remake, sporo czasu poświęca na to, aby gra zachowała jak najwięcej klimatu z pierwowzoru. Wynika to oczywiście z tego, że gracze pod koniec 2019 roku jasno do zrozumienia dali, że chcieliby zagrać w odświeżoną jedynkę, tylko ta odświeżona jedynka faktycznie musi być Gothiciem pierwszym, a nie fantazją na jego temat, jak growe demo. Twórcy od ponad 3 lat prezentują nam nowe wersje odświeżonych potworów, lokacji, pancerzy czy postaci. Dzięki temu możemy na bieżąco oceniać, jak idą prace nad Gothiciem Remake. Oczywiście zachowanie klimatu pierwowzoru to jedna sprawa, druga zaś to przebudowanie gry w taki sposób, aby pasowała do współczesnych graczy. Jak wiemy, seria Gothic poniekąd wyprzedziła swoje czasy, więc nie za wiele trzeba tam zmieniać, jednak mało na swoje mankamenty. Mianowicie, nie wszystko działało już podczas premiery, a niektóre elementy niespecjalnie dobrze się zestarzały. Przykładem jest oczywiście mapa, która w 2001 lub w 2002 roku potrafiła porwać graczy. Tak dzisiaj jest miejscami pustawa i brakuje tam zwyczajnie jakiejkolwiek zawartości. Jednak zanim przejdziemy do tego, jak owa mapa powinna wyglądać, to omówimy sobie to, co już nam przygotowali twórcy. I tak dostaliśmy kilka grafik przedstawiających niektóre lokacje z odświeżonej jedynki oraz 2 zwiastuny. Mogliśmy się już zapoznać z odświeżonym starym obozem i to niemalże z każdej strony. Widzieliśmy kładkę prowadzącą do zawalonej kopalni, odświeżoną starą kopalnię, gdzie największą zmianą względem oryginału jest całkowicie przebudowanie placu przed wejściem, panoramę starego obozu ze strony ścieżki na plac wymian wraz z grafiką przedstawiającą jego. Dostaliśmy jeszcze odświeżoną okolicę obok zamkniętej kopalni, która będzie prowadzić na przełęcz w kolejnej części. Mieliśmy okazję zapoznać się jeszcze z terenami, gdzie polują Drax oraz Radford. Dodatkowo dostaliśmy grafikę przedstawiającą niektóre obszary starego obozu oraz pomieszczenia na zamku. Oczywiście mogliśmy się zapoznać z fragmentami plaży obok wieży mgieł oraz bagnami, tyle że te grafiki koncentrują się przede wszystkim na potworach, a nie na miejscówkach. Nie będę oczywiście omawiać wszystkich tych ilustracji oraz zwiastunów, gdyż zrobiłem to w innych materiałach, ale chciałbym przedstawić wam sposób, w jaki Alchemia odświeża lokacje, aby wiedzieć, jakim systemem się kierują i czego możemy się spodziewać w przypadku reszty miejscówek. Dlatego zabierzemy się za omówienie nowej wersji placu przed wejściem do starej kopalni. I tak, jest to miejsce, które według was jest jednym z najgorzej zaprojektowanych w pierwszym Gothicu, prócz prowizorycznego muru, wieży obserwacyjnej i rozdrabniarki do magicznej rudy. To nie ma tam absolutnie nic ciekawego, napomnę tylko, że plac jest dość sporych rozmiarów. Pokonanie ścieżki prowadzącej do wnętrza kopalni jest po prostu nudne, gdyż to dość spory odcinek drogi, a nam prezentuje się pustawa lokacja. Dlatego właśnie Alchemia dość mocno zmieniła to miejsce względem oryginału. Okolica jest bardziej zwarta oraz bogatsza w zawartość. Mamy nie tylko więcej obiektów w postaci lamp, skrzyń, rusztowań czy torów, ale także to, czego brakowało w oryginale, czyli więcej postaci niż tylko sporadycznie pojawiające się dwójki strażników z obozu na bagnie. Jak możecie zauważyć, Alchemia nie tyle stara się zachować klimat pierwowzoru, co stara się go jeszcze podkręcić. Nowa wersja ma właśnie ten gothicowy charakter, plus wygląda znacznie lepiej, gdyż jest po prostu lepiej zaprojektowana. Z ważnych rzeczy wiemy jeszcze, że mapa będzie większa o zaledwie 20%, jednak jeśli będzie ona bogata w szczegóły, to według mnie zdecydowanie wystarczy. Raczej wątpię, by twórcy postanowili dodać jakiś nowy obóz, czy miejscówkę zaprojektowaną od zera. Najprawdopodobniej po prostu rozbudują te już istniejące, aby zarazem zachować klimat jedynki, jak i nieco zapełnić samą mapę. Dodatkowo twórcy będą się starać uwzględnić dane geograficzne z innych części, po to, aby ujednolicić cały świat w serii. Co do zaimplementowania wyciętych miejscówek z jedynki, to byłbym dość sceptyczny, gdyż na przykład dodając orkowe miasto, trzeba by nieco przeprojektować fabułę tak, aby nadać tej lokacji sensu fabularnego. Według mnie zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby urozmaicenie tego, co już jest, a nie dodawanie nowych lokacji, które zostały wycięte lub porzucone na etapie tworzenia świata. Zatem przejdźmy teraz do tego, co należałoby zmienić.
Skoro wspominałem o placu przed starą kopalnią, to zacznijmy od tego miejsca. Wiemy już, że plac ten zostanie rozbudowany, ale warto by jeszcze przebudować obszar wzdłuż ścieżki, którą aktualnie widzicie. Jest to też dość pustawa strefa, więc fajnie by było, gdyby dodali jakieś drzewa czy zwierzęta, aby ten obszar nie sprawiał wrażenia ogromnej pustki. Kolejnym miejscem, które powinno zostać przebudowane, to oczywiście obóz bandytów Quentina. O ile droga prowadząca z lasu do tegoż obozu jest w jakimś stopniu zagospodarowana, tak sama baza bandy wypada naprawdę słabo. Mamy dość prostą wieżę obserwacyjną i niewielką palisadę, a zaraz za nimi pustą ścieżkę prowadzącą bezpośrednio do obozu, który też nie prezentuje się za dobrze. Mamy tutaj całkiem sporą ilość bandytów, zaś ich obozowisko wygląda jak miejsce co najwyżej przeznaczone dla dwóch myśliwych. Kolejnym miejscem, które mogłoby zostać nieco urozmaicone, to oczywiście zachodnia część nowego obozu. O ile pola ryżowe, karczma czy jaskinia mieszkalna wypadają całkiem, tak już miejsca znajdujące się tuż obok ścieżki prowadzącej do wolnej kopalni jest już niezagospodarowane. Możemy tutaj spotkać tylko kilku najemników, których trenuje Kord. Skoro już mowa o ścieżce prowadzącej do wolnej kopalni, to niestety zaraz za nowym obozem mamy dość długą drogę, na której spotkać możemy tylko kilka potworów i nic więcej, żadnego najemnika, ani nawet czegoś w postaci szałasu. Wystarczyłoby dodać kilku wartowników i załóżmy jakiś mały magazyn, aby urozmaicić okolice. Sam obszar wolnej kopalni, tzw. kocioł, w przeciwieństwie do placu przed starą kopalnią, prezentuje się naprawdę fajnie. Jedyne co bym tutaj dodał, to nową aktywność poboczną. Tak teraz myślę, że można by nieco powiększyć karczmę na środku jeziorka i również dodać tam więcej aktywności pobocznej. Oczywiście można by jeszcze nieco urozmaicić wizualnie samą jaskinię, aby wszystkie domki nie wyglądały jednakowo. Oprócz tego brakuje mi rozbudowanego miejsca, gdzie żyliby kopacze, jak i zbieracze ryżu. Teraz idąc w kierunku starego obozu, nieco rozbudować można chatkę Kawalorna oraz tereny łowieckie w okolicy. Sama chatka, według rączki, należała niegdyś do Drwala, zatem ciekawym pomysłem byłoby ją przebudować w taki sposób, aby faktycznie sprawiała wrażenie chaty należącej do rębacza. Okolica starego obozu, jak i sam obóz są najlepiej zaprojektowanymi lokacjami w grze. Z tego też powodu twórcy remake'u nie powinni za wiele zmieniać. Zresztą większą część obozu już widzieliśmy i poza drobnymi zmianami kosmetycznymi wszystko jest po staremu. Przejdźmy teraz na północny wschód. W lesie pomiędzy starym obozem a plażą powinno znajdować się przynajmniej kilka postaci. Przykładowo fajnym smaczkiem byłoby dodanie chatki myśliwego, dla którego moglibyśmy wykonać kilka zadań pobocznych. Nie ukrywajmy, że ten las jest dość spory i szkoda, żeby prócz kilka bestii nie było tam absolutnie nic ciekawego. Kierując się dalej na północny wschód natrafimy na wieżę mgieł. O ile okolica wieży może być dość oszczędna w szczegóły, to sama konstrukcja powinna być znacznie bardziej rozbudowana zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Na północy mamy klasztor zmiennokształtnych i aż chciałoby się go zobaczyć w nieco lepszym stanie. W sensie nadal powinna być to ruina, gdyż jest to obiekt z czasów starożytnych, więc powinien nieco różnić się architekturą od pozostałych budowli w kolonii. Prócz tego cały klasztor powinien być bardziej złożony, aby jego eksploracja sprawiała nam więcej frajdy i była dłuższa. Nieco niżej mamy bagna i obóz sekty. Tutaj natomiast nieco przybudowałbym system domków osadzonych na palach. Dla lepszej rozgrywki niektóre platformy powinny być połączone po to, aby nie trzeba było za każdym razem wchodzić i schodzić po drabinie, aby dojść do odpowiedniego miejsca. Plac świątynny zostawiłbym w podobnym kształcie, ale za to nieco rozbudowałbym wnętrza świątynne. Dodatkowo zagospodarowany powinien zostać plac pomiędzy placem świątynnym a strefą mieszkalną, gdyż jest tutaj całkiem sporo pustej przestrzeni. Skoro świat ma być o 20% większy, to dobrze by było, gdyby twórcy nieco powiększyli bagna i nadali bardziej mrocznego klimatu, coś jak w przypadku bagien z Kronik Myrtany. Kolejnym miejscem, które powinno zostać nieco rozbudowane, to oczywiście tereny przed wejściem na cmentarz orków. Mamy tutaj podobnie jak w przypadku ścieżki do starej czy wolnej kopalni, całkiem pusty teren, który trzeba by w jakiś sposób urozmaicić. Według mnie dobrym pomysłem byłoby dodanie jakiegoś małego orkowego obozu. Ostatnim miejscem, które powinno zostać przebudowane, jest stara cytadela, gdzie spotkamy po raz pierwszy Urszaka. Fragment twierdzy widzieliśmy już na grafice przedstawiającej panoramy górnicze doliny, jednak ze względu na mgłę nie jesteśmy w stanie dostrzec szczegółów. Osobiście uważam, że forteca powinna być zdecydowanie większa i podobnie jak w przypadku klasztorów zmiennokształtnych, całkowicie przebudowana. Jak dobrze wiemy, pierwszy Gothic był grą niedokończoną, dlatego tylko kilka lokacji tak naprawdę zostało w całości ukończonych, a same Piranie wielokrotnie zmieniały wiele swoich pomysłów. Tak oto, najbardziej dopracowanym obozem był oczywiście stary, więc nic dziwnego, że Alchemia przedstawia nam póki co wyłącznie grafikę prezentującą właśnie ten obóz.
Jednak patrząc na efekty pracy studia, jestem zadowolony, gdyż z jednej strony twórcy starają się zachować klimat Gotika pierwszego, z drugiej zaś doskonale rozumieją owe klimaty, przez co potrafią doskonale rozbudować niektóre lokacje. Na chwilę obecną jestem spokojny, jeśli chodzi o oddanie ducha pierwowzoru i czekam na kolejne grafiki, a kto wie, może za jakiś czas dostaniemy kolejny zwiastun prezentujący pozostałe obozy. Jestem ciekaw, co waszym zdaniem trzeba zmienić w mapie pierwszego Gotika. Dajcie znać, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! No to witamy na pokładzie.